Ale to jest brudno. Au! Witam Państwa na Barbados. W 1625 roku Brytyjczycy odkryli tutaj most, dawno temu zbudowany przez Indian. Nie mam pojęcia, czy to jest ten most. W każdym razie w miejscu, gdzie odkryli ten most, zbudowane zostało miasto i zostało nazwane Bridgetown. I dzisiaj to jest stolica Barbadosu. Bridgetown to jest centrum finansowo-usługowe. Na wybrzeżu są głównie hotele, a centrum wyspy ma charakter wybitnie rolniczy. Tam są głównie uprawy trzciny cukrowej. Sezon mamy tutaj od grudnia do kwietnia. Jest to pora sucha, jest to też pora, kiedy w Stanach i w Kanadzie jest zima. No i oczywistym jest, że w trakcie sezonu jest tutaj zdecydowanie najdrożej. Teraz powiedziałbym, że ceny w sklepach czy restauracjach są takie, no wiadomo, wyższe niż w Polsce, ale nie ma dramatu. Natomiast strasznie drogie są noclegi. Dobra, nie jestem pewny, czy można, ale chcę tu wejść. Nie widzę żadnego zakazu, więc uznaję, że dopóki ktoś mnie nie wygoni, to znaczy, że można. Jeśli chodzi o sport na Barbadosie, to ostatnio na popularności zyskują koszykówka i siatkówka. Natomiast jeśli chodzi o sporty indywidualne, to oczywiście pływanie. Mają do tego doskonałe warunki. I tak jak na przykład na Seszelach nie widziałem, żeby Seszelczycy się sami z siebie kąpali w morzu, tak tutaj na Barbadosie widzę, że lokalni jak najbardziej się kąpią. W ogóle pływanie to jest jedyny sport, w którym obywatel Barbadosu zdobył medal Igrzysk Olimpijskich. Konkretnie Obadele Thompson w pływaniu na 100 metrów. Z innych sportów wśród elit popularne są polo i golf. Golf kiedyś chciałem spróbować, ale okazuje się, że to jest strasznie drogi sport, żeby zacząć. Może potem już nie, ale żeby zacząć, to jest strasznie drogi sport. No i wyścigi konne. I to jest właśnie tor do wyścigów konnych. Niestety jak tutaj jestem, to absolutnie nic się nie dzieje. Natomiast najpopularniejszym sportem na Barbados jest krykiet. I to jest właśnie tutejszy stadion krykietowy. Niestety jest zamknięty, nie można wejść. Barbados ogólnie jest podobno całkiem dobry w krykieta. Może nie jest jedną z najlepszych drużyn, ale jest jedną z lepszych. Spotkałem się z czymś, czego bardzo nie lubię. Chciałem dojść tutaj do takiego fortu, który jest tam, ale niestety całe dojście jest własnością Hiltona i nie mogę tam sobie przejść. Ale zastanawiam się, chyba plażę mógł, nie? Kurde, chyba że plaże też mają prywatną? Dobra, za mną widać płot Hiltona. Ja musiałem się trochę poprzedzierać przez krzaki. Ja do samego fortu nie dojdę. Ała! Ale go tutaj widać. Najsłynniejszą barbadoską jest oczywiście Rihanna. I to jest jej dom. Dom, w którym się wychowała. Trochę mi tu głupio stać, bo ewidentnie ktoś tu mieszka. Poza tym tam się na mnie głupio gapią ludzie. Więc chyba zaraz opowiem dalej. Ewidentnie widać, że Rihanna jest tutaj uwielbiana, bo nawet jak są jakieś, nie wiem, reklama zakładu fryzjerskiego, to zawsze jest tam zdjęcie Rihanny w jakichś włosach. Muzyka Rihanny wleci wszędzie. Słyszałem sobie nawet jedną babkę, która sobie nuciła jedną piosenkę Rihanny. A jak miałbym powiedzieć, kto jeszcze jest tutaj, jaka jeszcze muzyka jest tutaj bardzo popularna, to bardzo popularna jest Celine Dion i My Heart Will Go On. Because to jest... because. Bo to jest, oprócz jak nie leci Rihanna w radiu, to najczęściej leci właśnie Celine Dion i My Heart Will Go On. Podoba mi się ten cmentarz, to naprawdę ładny cmentarz. No, natomiast jeśli ogólnie chodzi o muzykę na Barbadosie, to najpopularniejszym gatunkiem jest calypso. To jest taka ballada w afrykańskim rytmie i charakterystyczne dla calypso jest to, że największe sławy tego gatunku używają przedrostka Lord. Na przykład, nie wiem, Lord Creator jest przedstawicielem gatunku calypso. Naprawdę ładny cmentarz. What? Is your scooter? Yeah, it's mine. It's not rented. No. Okay. Kurde, trochę nie wiem co zrobić, bo poruszanie się autobusami po tej wyspie, no do wielu miejsc po prostu bym wtedy nie dojechał. Myślałem, żeby sobie wynająć rower, ale nie znalazłem żadnej firmy wynajmującej rowery. Znaczy znalazłem jedną, która organizuje jakieś tury rowerowe za $350 za dzień. Jedziesz sobie w grupce z przewodnikiem gdzieś tam dookoła wyspy. Kurwa, w ogóle nie moja bajka. Mam kurczę w głowie, żebyś sobie wynająć skuter. Pływaliście kiedyś łodzią podwodną? No właśnie, ja też nie. Akurat na Karaibach jest to dość popularna atrakcja turystyczna. Nie ma chyba drugiego miejsca na świecie, gdzie jest tak łatwo łódź podwodną. Więc zobaczyć jak to jest. Well, I asked my lady what should I do to make her happy and make love true. She said the only thing that I want from you is a little piece of the big bamboo with a big bamboo. Oh,
mi na Instagramie napisał, że tą samą łodzią podwodną, tylko chyba w innym kraju, pływa też ekipa. No i spoko, ja ekipę szanuję. Może niekoniecznie za filmy, które robią. Też ogląda się w miarę przyjemnie, no to jest taka po prostu zwykła rozrywka. No ale nic nie wnoszą one do mojego życia, natomiast ekipę bardzo szanuję za to, mokro, padało, za biznes i za marketing, który robią, bo naprawdę robią to w sposób fenomenalny. Czytałem troszkę o tym i no, milionerem nie zostaje się, jak się nie ma dobrze poukładane w głowie. Oni akurat mają, wbrew pozorom. W jednym z tych domków, który wczoraj właściciel powiedział, mieszka jakaś młoda, ładna singielka. Próbowałem się zorientować, w którym, a niestety mi się to nie udało. Szkoda, bo można by pogadać czy coś. Taki mam widok i lecimy, zwiedzamy. Nazwę wyspy Barbados nadali Portugalczycy, którzy jak tutaj przyjechali, to jedną z pierwszych rzeczy, która ich zdziwiła, były charakterystyczne figowce, które wyglądają jak takie trochę brodate. I Barbados znaczy po portugalsku właśnie brodaty. No spoko. O. Widzę, że ośropane jak wszędzie jakieś napisy. O! Większość zwierząt na Barbados została sprowadzona przez człowieka. Po prostu odległość od innych wysp nie sprzyjała ich samodzielnemu przemieszczaniu się. I tak na przykład bardzo popularne małpy zielone zostały sprowadzone w XVII bodajże wieku, dobrze pamiętam, całkowicie przypadkiem razem z transportem niewolników. Bardzo dużo jest tutaj papug i jaszczurek, które również w większości dotarły z człowiekiem. Nie ma praktycznie żadnych zwierząt stwarzających jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka, bo nawet jeżeli są węże, to są niejadowite. I są dwa gatunki żółwi, które składają jaja na Barbadosie. W necie czytałem, że Barbados to jest zajebista wyspa, żeby sobie wynająć rower i jeździć rowerem, bo jest płaska. Absolutnie się z tą opinią nie zgadzam. Barbados jest wyspą niską, natomiast nie jest płaski, jest pofalowany. Cały czas się jeździ góra, dół, czasami bardziej góra, czasami bardziej dół. No i drogi mają, o właśnie, różnego rodzaju. Jedziemy trochę jechać. Raz mają bardzo dziurawe, raz mają takie w miarę dobre. Ale myślę, że rowerem wcale by tu tak się super przyjemnie nie jeździło. Dobra, uwaga, bo teraz będę zjeżdżał na highway, kur... Ciekawe jak to wygląda. Jest trochę droga szersza. Jedźżesz. Barbados odkryli Indianie około 3,5 tysiąca lat temu. Wiadomo jednak, że tutaj się nie osiedlili. Wyspa była zamieszkiwana okresowo między IV a VI wiekiem. Nie wiadomo, kto tak naprawdę dla Europejczyków odkrył Barbados. Przypuszcza się, że byli to Portugalczycy w drodze do Brazylii. Natomiast na pewno pierwsze udokumentowane lądowanie, że tak to nazwę, na Barbadosie pochodzi z 1625 roku i jest dziełem Brytyjczyków. Jestem obecnie na XVII-wiecznej plantacji trzciny cukrowej. Niektóre stare domy plantatorów jeszcze się ostały i tutaj ten piękny dom, naprawdę fenomenalna rezydencja, cały czas jest w rękach prywatnych. No i tutaj właściciele sobie zrobili z tego takie trochę muzeum. Kompletują różnego rodzaju stare rupiecie, jak na przykład jakieś tam, nie wiem, stare powozy, czy jakieś stare aparaty i tego typu rzeczy, ale dom jest cały czas prezentowany w takim stylu właśnie XVII-XVIII wiecznym, z pokazanymi różnego rodzaju rzeczami i tym, jak to się to wszystko zmieniało przez lata. Naprawdę, kurczę, fajne, super miejsce, bardzo mi się podoba. Dostałem za darmo poncz rumowy. Poncz rumowy to jest taki wynalazek, żeby lokalne samogony przekształcić w coś zdolnego do picia. I taki typowy poncz rumowy to jest 10% soku z cytryny, 20% soku z trzciny cukrowej, 30% rumu, 40% wody. Powinno się sumować do 100%, o ile dobrze policzyłem. Osobiście uważam, że nie należy się bać pór deszczowych, bo akurat jak jestem na Barbadosie jest pora deszczowa i w wielu krajach już byłem w trakcie pory deszczowej i wszędzie wygląda to tak samo. Czyli pada codziennie, czasami raz, czasami 2 razy dziennie. Deszcze są zawsze krótkotrwałe, ale... O kurwa, co ja wdepłem? Kurwa, ale sobie buty jebałem. O, proszę, krowa karaibska. Schemat jest ogólnie taki, że jest piękne, ładne słońce. Nagle coś tak, kurczę, jakby zaczynało kropić. Minutka, 2 robi się ciemno. Napierdala! I tak 15-20 minut jest znowu piękne, ładne słońce. Więc absolutnie nie ma się co bać. Myślę, że jest to do zniesienia. Tu jeszcze, proszę Państwa, kozy karaibskie. Is it necessary to
have so much soldiers in this small country. Google trochę przesadził, jeśli chodzi o szukanie dla mnie drogi, ale proszę Państwa, dobry youtuber wykorzystuje każdą okazję, żeby coś nagrać. Więc tutaj mamy trzcinę cukrową, proszę Państwa. Czy wiadomo, skąd pochodzi cukier? Nie wiadomo, prawdopodobnie cukier pochodzi z Polinezji, natomiast pierwsze dokumenty dotyczące cukru pochodzą z Indii. W VI wieku przed naszą erą Indie najechali Persowie i przywieźli cukier na Bliski Wschód. Potem zachwycali się nim Grecy i Rzymianie. W XI wieku cukier dotarł do Wielkiej Brytanii. Natomiast warto pamiętać o tym, że cały czas był to towar niezmiernie trudno dostępny i po prostu bardzo drogi i luksusowy. Jadłem kiedyś trzcinę cukrową. Nie pamiętam, gdzie to było. A, wiem gdzie, w Etiopii. To się tak je, takie, jakby to było takie drewno słodkie. Tak po prostu się to odłupuje i tak się to żuje. Strasznie słodkie, strasznie dużo soku z tego cieknie. Ja pamiętam, że się cały ubabrałem tym. Wiecie, z czym mam problem? Z jedzeniem. Znaczy sklepy są, wiadomo, że są sklepy, ale ja chcę jeść coś lokalnego, jakieś restauracje, coś takiego. Pod tym względem na Barbadosie jest dość kiepsko. W sensie barów jest dużo. Na przykład dzisiaj jeżdżę sobie od baru do baru i gdzie nie zajadę, tam nie mają już nic do jedzenia, bo wszystko zostało wykupione. Bo lokalsi przychodzą i biorą po prostu na wynos żarcie i oni tam mają po prostu określoną ilość posiłków i potem już nic nie ma. I teraz, proszę Państwa, ważna kwestia. Jestem obecnie na wybrzeżu wschodnim. Wybrzeże wschodnie wygląda właśnie tak. Kamienie, wysokie fale. Tu mamy, proszę Państwa, Atlantyk. Oj, chyba zaraz jebnie? Czy nie jebnie? Ujebło! Więc jak ktoś chce przyjechać na Barbados i mieć ładne, piękne plaże, piasek i tego typu sprawy, to powinien jechać na wschód, nie na zachód. Na odwrót. Powinien jechać na zachód, nie na wschód. Tak? Tak. Tak. A z tym jedzeniem jest właśnie niestety tak, że jak chcesz coś zjeść po 18, to hopie, zapomnij. Nie dość, że kurczę, już nigdzie nic nie kupisz, to jeszcze jest wszystko pozamykane. W Bridgetown nie było problemu, w Bridgetown w ogóle nie było problemu, żeby cokolwiek zjeść. Natomiast jak już wyjechałem poza Bridgetown i teraz się właśnie po tym znacznie mniej turystycznym wschodnim wybrzeżu rozbijam, to mam duży problem, żeby cokolwiek znaleźć. Barów takich z alkoholem jest masa, są wszędzie. Więc jak ktoś lubi pić, to się napije. Ja niestety mam ten problem, że lubię pić, ale nie o tym chciałem. W każdym razie, jak chcę coś zjeść, widzę jakiś bar, który z daleka mi wygląda na restaurację, że coś będę mógł tam zjeść, podjeżdżam, patrzę, a tam tylko flaszki i nic do jedzenia. Jeśli chodzi o Barbadosian, Barbarian? Nie wiem, jak jest poprawnie po polsku mieszkaniec Barbadosu, więc może będę mówił po prostu bajan, bo oni sami o sobie mówią, że są bajanami, to będę mówił bajan. Więc jeśli chodzi o mieszkańców Bajanu, no to jak łatwo się domyśleć, zdecydowana większość, jeżeli nie prawie 100%, to są potomkowie niewolników z Afryki. Natomiast część tutaj stanowią również Anglicy i, co może być zaskakujące, Irlandczycy. Już tłumaczę. Zasiedlanie Barbadosu zaczęło się w 1627 roku i polegało to na tym, że przyjeżdżali Anglicy i obejmowali tutejsze plantacje. Zaczęto też wtedy sprowadzać bardzo masowo różnego rodzaju jeńców wojennych, włóczęgów i tego typu rzeczy do pracy na plantacjach. I olbrzymią rzeszę tych osób na samym początku stanowili Irlandczycy. W większości byli to po prostu więźniowie, którzy mieli trafić do więzień, ale ktoś wymyślił, że po co tracić na nich pieniądze i trzymać ich w więzieniach, jak można wysadzić ich na Barbados, niech za darmo pracują. No i tak było. Irlandczycy byli masowo zsyłani na Barbados za karę, pracowali tutaj za darmo przez 7 lat, a potem byli wolni. Szacuje się, że w XVII wieku przymusowo na Barbados zostało sprowadzonych aż 50 000 Irlandczyków. Wiecie, że jest ten 4. dzień na Barbadosie i dopiero po raz pierwszy zanurzyłem się w morzu? Ja tam wielkim fanem plażowania nie jestem, także nic dziwnego. Ale coś się zaczyna lekko chmurzyć. I tu zaraz z jednej chmurki może być... Kurwa. Kropi. Ja pierdolę, zaraz pierdolę. Barbados to nie jest duża wyspa. Ma 34 km długości i 23 km szerokości. Jednostką administracyjną jest tutaj parafia. Natomiast to, co warto wiedzieć, to to, że Barbados jest jedną z najgęściej zaludnionych wysp świata. I to faktycznie widać. Jest tutaj bardzo mało wolnej przestrzeni, jest masa domów, jest ogólnie duży ruch na drogach i tego typu rzeczy. To wynika prawdopodobnie trochę też z tego, że Barbados jest dość bogatą wyspą. PKB na osobę mają wyższe niż my w Polsce. Nieznacznie, ale jednak.
1637 roku Holendrzy sprowadzili na Barbados trzcinę cukrową, co całkowicie zmieniło losy tego kraju. Holendrzy bardzo dużo inwestowali w ten przemysł, natomiast bardzo szybko okazało się, że najzwyczajniej w świecie brakuje rąk ludzkich do ciężkiej pracy, więc zaczęto wtedy masowo sprowadzać niewolników z Afryki. Na początku XVIII wieku było już ich 3 razy więcej niż białych ludzi. No i oczywiście ta dysproporcja cały czas rosła, więc biali plantatorzy coraz bardziej obawiali się o swoje bezpieczeństwo, a czarnoskórzy jakby czuli, że mogą. Więc jak łatwo się domyśleć, dochodziło do wielu buntów niewolników. Najpoważniejszy miał miejsce w 1816 roku, kiedy wszystkim buntownikom ścięto głowy i wystawiono na pale. Tak duża brutalność zszokowała opinię publiczną w Anglii. Był to początek dyskusji o tym, żeby znieść niewolnictwo, co stało się w 1834 roku. Wtedy na Barbadosie zniesiono niewolnictwo. Cóż, biali ludzie dalej zostali plantatorami, natomiast wszyscy czarni, jak łatwo się domyśleć, popadli w biedę. Warto jest wiedzieć o konsekwencjach różnego rodzaju decyzji. Ja uważam, że na przykład historia jest o tyle istotna, ale źle nauczona w naszej szkole, że fajnie, spoko, wiemy, kim był Mieszko I, wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, ale jest mały nacisk kładziony na to, jakie były decyzje podejmowane, jakie były konsekwencje tych decyzji. Wydarzenia z 1816 sprawiły, że na Barbadosie od 1818 zbudowano coś takiego jak wieże sygnałowe. Łącznie było ich 6 w różnych miejscach wyspy. My znajdujemy się obecnie tu. No i te wieże sygnałowe służyły właśnie do tego, żeby obserwować, co się dzieje. Jeżeli ktoś dostrzegał, że dzieje się coś niepokojącego, no to wtedy te wieże sygnałowe służyły do ostrzegania o tym, że może dojść lub nawet, że zaczął się bunt. Ze wszystkich systemów pracy niewolniczej najpopularniejszy był system brygadowy. Po prostu niewolników dzielono na brygady i tak na przykład pierwsza brygada to byli ci najsilniejsi, zdolni do najtrudniejszych, najcięższych prac. Drugą brygadę stanowili starsi i młodzież, a trzecią brygadę stanowiły dzieci, które najczęściej po prostu pieliły pola. Niewolnicy pracowali 10-12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Już się wkurzam, bo wziąłem sobie jakąś tam listę najpiękniejszych plaż Barbadosu i staram się do którejkolwiek z nich dotrzeć. Ale niestety tam, tu jak widać płot, hotel i tak dalej, a po drugiej stronie jest morze. Jest dokładnie to samo co na Zanzibarze, czyli po prostu wybrzeże w najpiękniejszych miejscach obstawione hotelami. I jedyną opcją jest iść w pizdu daleko, gdzieś do jakiejś publicznej plaży i piaskiem przedostawać się na te najładniejsze. Oj, no pod tym względem Barbados ma wielkiego minusa, ale kwiatki mają ładne. Mówiłem o tym, że Rihanna jest tutaj mega popularna, nie? Właśnie tam ten chłopak za mną, tu wsiada do samochodu, sobie szedł i nuci piosenki Rihanny. I spoko, ja bardzo pochwalam, uważam, że tak powinno być, że należy być dumnym z ludzi, którzy osiągają sukcesy. Jestem pewny, że gdyby Rihanna była Polką, to TVP każdego dnia piałoby z zachwytu, jak to Polacy osiągają wielkie sukcesy za granicą. I love the way you lie mogłoby być hymnem wiadomości. Tak powoli już, kurczę, nie wiem co tu robić. Wszędzie byłem, wszystko widziałem. O, jaki ładny ptaszek. Są tutaj najbardziej popularne ptaszki. Się nazywają nie pamiętam jak się nazywają, więc napiszę na spodzie. Ale to jest chyba jedyny gatunek endemiczny jakiegokolwiek zwierzęcia na Barbadosie. Już o tym mówiłem, ale się powtórzę. Pokażę wam. O, tam widać pub, tam dalej, tam dalej, tam dalej. Wszystko to są puby. Tutaj też jest pub. Wszędzie tylko alkohol. Najebać tutaj się łatwo, tylko drogo. Ale żeby coś zjeść, się trzeba nałazić i naszukać. Alkohol na Barbados można pić już od 10 roku życia, ale tylko pod opieką dorosłych. Jak łatwo się domyśleć, nie wiem czy na całych Karaibach tak jest, ale pewnie w większości najważniejszym alkoholem jest rum. I tutaj ciekawostka, w 1890 którymś tam, nie pamiętam którym, ale pod sam koniec XIX wieku przyjechało na Barbados 2 Niemców, założyli tutaj destylarnię rumu i nie wiem czy przypadkowo, czy może umyślnie dodali do rumu jakiś tam ekstrakt kokosowy. W ten sposób powstał pierwszy drink Malibu, który potem stał się sławny na cały świat. Malibu pochodzi właśnie stąd z Barbadosu, ale ewidentnie lokalna społeczność nie jest z niego aż tak dumna, nie jest dumna z
niemieckich wynalazków, jak ze swojej własnej piosenkarki, bo nie widziałem jeszcze tutaj nigdzie, żeby serwowano Malibu. Na co ja narzekałem dosłownie przed chwilą? Tak wygląda Malibu po tutejszemu. My kojarzymy chyba bardziej tą wersję z mlekiem, ale muszę przyznać, że ta tutaj smakuje prawie identycznie. Jest dobry, jest naprawdę dobry. Idę sobie zobaczyć latarnię morską. No cóż, jaki kraj, takie atrakcje. Barbados to jest kraj wypoczynkowy, tu się wypoczywa, a nie zwiedza. Niewolnictwo z Afryki pojawiło się w Europie w połowie, czy tam pod koniec XV wieku i początkowo stanowiło zwykłą ciekawostkę. Odkrycie Ameryki zmieniło skalę procederu. Apogeum przypadało właśnie już, jak pojawił się boom cukrowy, ponieważ zwykli biali robotnicy bardzo szybko umierali ze względu na to, że byli nieprzyzwyczajeni do tutejszego upału i chorób tropikalnych. I teraz wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. To nie jest tak, że Europejczycy przyjeżdżali do Afryki, łapali zwinnych, silnych murzynów w klatki i wywozili za ocean. Nie, to tak nie wyglądało. Afrykańscy wodzowie z wielką chęcią wymieniali swoich ludzi na towary z Europy i mieliśmy taki trójkącik. Z Europy do Afryki płynęły statki z towarami, z Afryki za ocean statki z niewolnikami, a z Ameryki do Europy płynęły z kolei cukier, tytoń, bawełna i tego typu rzeczy. I teraz jak ktoś uważa, że Kościół katolicki to jest samo zło, w XIX, na początku XIX wieku pojawiły się ruchy nawołujące do zniesienia niewolnictwa. Między innymi właśnie wydarzenia na Barbadosie, o których wspominałem, miały na to spory wpływ. No i te ruchy znalazły duże poparcie w Kościele katolickim i Kościół katolicki zaczął wywierać bardzo duży nacisk. Prowadzone były kampanie informacyjne, w kościołach prawiono kazania na ten temat. To doprowadziło do tego, że poszczególne kraje z czasem zaczęły to niewolnictwo znosić. Więc Kościół katolicki miał na zniesienie niewolnictwa bardzo duży wpływ. W jaskini, którą oglądacie, zamoczyłem kamerę i niestety nie udało mi się dokończyć nagrywania. Na koniec pozwólcie, że dodam, że w XIX wieku, gdy Francja wymyśliła sposób produkcji cukru z buraka cukrowego, który był znacznie tańszy i mógł być produkowany w Europie, załamał się cały system cukrownictwa na Karaibach. Do dnia dzisiejszego cukier jest uprawiany głównie jeszcze na Barbadosie i w Trinidadzie. Natomiast nie da się ukryć, że podstawą gospodarki jest już tutaj turystyka. W 2021 roku Barbados zerwał Unię personalną z Wielką Brytanią, stając się republiką. Obecnie nie rządzi już tutaj królowa Elżbieta II, ale wciąż rządzą dwie kobiety, Mia Motley i Sandra Mason. To tyle, żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów.